Siemanko, z tej strony Anton, idealnie o godzinie 11, bo tak sobie pomyślałem, byłoby fajnie rozpocząć kolejny odcinek. Oczywiście seria Le Mache, gramy w Farming Simulator 25. Farma ślimaków. Akurat no problem jest z tymi ślimakami, w tym momencie będziemy musieli dzisiaj to rozwiązać. Zobaczcie, ile tutaj sałaty się naprodukowało, jest i czosnek, tak więc fajnie. Ale najważniejsze jest to, że ta beczka robi tutaj robotę. W tym sensie, że duża pojemność powoduje, że przyjechałem tutaj raz i tutaj szklarnia najprawdopodobniej na pół roku jest wszystko ogarnięte. Widzę, że tutaj troszeczkę tych ślimaków jest. Dzisiaj generalnie chciałbym w dzisiejszym odcinku zająć się zwierzętami, ale takimi nietypowymi. O, cały czas się tutaj zajmujemy nietypowymi zwierzętami, bo hodujemy ślimaki, mamy fajne jakieś bydło, dziwnych, ciekawych ras. Tak więc pod tym względem jest tutaj całkiem nieźle. Dobra. Nalejemy wodę tutaj, chociaż tutaj akurat nie ma hodowli, więc pojadę chyba na sam koniec, zobaczcie jak tu będzie. Okej. Tutaj też jest pełno, może cofniemy troszeczkę. Tak więc, bo chciałem to rzeczywiście zużyć i na pustą beczkę wracać na gospodarstwo. Czyli tutaj będę musiał objechać. No dobrze, dzisiaj na pewno chciałbym zrobić porządek z tym, co odwalają mi ostatnio dziki. I mam już namacalny dowód tego, że no one mi idą tutaj w szkodę. Oczywiście na tej serii mam DLC i wykorzystuję DLC w Redopack. I jedną z taką no w sumie ciekawych mechanik. Na samym początku myślałem, że to taka może niefajna rzecz, ale okazuje się, że bardzo polubiłem. To kwestia dzików. Kwestia jest tego typu, że grając na Hofbergman, dzikie zwierzęta są wyłączone jak gdyby. Ich obecność, czyli na przykład sarny czy coś takiego, to jest wyłączone. Natomiast w samej mapie są wrzucone dziki jako taka rzecz wizualna i one nie wchodzą nam w szkodę. Ja się nauczyłem grać z tymi dzikami w taki sposób, że fajne dziki tutaj robią jakąś fajną robotę, w tym sensie, że buszują sobie gdzieś w kukurydzy, ale nic złego nie odwalą. Natomiast na tej mapie jest tutaj całkowicie inna sytuacja. Tutaj autentycznie poszły mi w szkodę i trzeba będzie to ogarnąć, ale tak, za szybko tutaj stąd chciałem uciekać już. A tu jeszcze kwestia jest tego typu, że no właśnie, wapień jest potrzebny, bo pasza się nie produkuje. Mało mam pieniędzy, tak więc, właśnie. Weźmiemy to, zawieziemy i sprzedamy. I dodatkowo jeszcze będę miał tura, to jak będę miał pieniądze, bo tutaj zobaczcie, nie robi się już ta pasza i nie mam tych ślimaków rozrodowych, no tak więc to jest trochę właśnie, no trzeba będzie to kupić, tak więc tak jak powiedziałem w poprzednim odcinku mi jest potrzebny tam tur, żeby załadować te rzeczy, to sobie po prostu odpalimy tutaj ciągniczek, weźmiemy, wrzucimy tą paletę na tur, pojedziemy go sprzedać, te ślimaki, ok, i w drodze powrotnej zatankujemy ciągnik i załadujemy tą ciężarówkę i zakupię tam wapień i te ślimaki rozrodowe dla 3 szklarni. To pierwsza rzecz, którą dzisiaj ogarniemy. Jest klimacik, co nie? Zobaczcie, jak fajnie tutaj wygląda jesienią. Ja w ogóle zawsze się zachwycam, jak wygląda farming jesienią, zwłaszcza w Farming Simulator 25, zrobiony na dobrych mapach, gdzie jest dużo drzew liściastych. Wtedy rzeczywiście jesień wygląda niesamowicie. Tylko tak, tędy będę mógł wjechać. Wiozłem tutaj ślimaki. W ogóle sprawdziłem, gdzie jest najwyższa cena. Okazuje się, że najwyższa cena jest za granicą. Autentycznie, w tym sensie, że w Palnie. Tutaj jest oczywiście taka zasada, jak często spotykana na różnych mapach, że mamy stację kolejową jak gdyby poza tą mapą. I tam była najdroższa cena, najwyższa cena na te ślimaki, ale wynajęcie pociągu dla jednej palety, no to generalnie chyba nie byłoby zbyt opłacalne. Dobra, zostawimy tą paletę. Teraz zobaczymy, ile dostaniemy pieniędzy, jakieś 17 000 za tą paletę. Ej, dobra, ciężko było, tak, no dobrze pomyślałeś, Anton. 14 000. Lecimy teraz do sklepu zakupić za te 14 000 różne ciekawe rzeczy, które na tej farmie ślimaków są potrzebne. To tutaj rzeczy chyba będą się spawnować, jeżeli się nie mylę. Dobra, wyłączymy sprzęta i lecimy do sklepu. Nie pamiętam, to chyba jest tak, że właśnie tam się gdzieś kupuje, a tutaj się pojawia to, jeżeli się nie mylę, bo już tutaj raz zakupywałem, już tutaj raz kupowałem różne ciekawe rzeczy, właśnie na wyposażenie tej farmy ślimaczej, tak więc co tutaj możemy kupić? Deski, nie deski, nie interesuje mnie w tym momencie, ubrania również, worki z cementem, tutaj są jakieś Aha, tutaj jest projekt taki budowlany, ok. Może to powinniśmy zrobić? Może. Sznur, nie.
jest wapień. Ale to jest wapień czy wapno? Tak, to jest wapień. To jest potrzebne właśnie, tak, do zrobienia paszy dla ślimaków. 2400, czyli co najmniej 3 takie rzeczy będziemy musieli zakupić. Bo w 3 szklarniach mamy. Kurczę, trochę za mało pieniędzy mam. Chyba... Dobra, jeszcze trzeba będzie trochę więcej tych pieniędzy skombinować. Żeby nie było tak, wiesz, więcej kupię tego. Chociaż nie. Wchodzimy w taki okres, gdzie będziemy mieli teraz więcej czasu z racji tego, że jest zima, nie będę miał prac polowych, to ja sobie tutaj wrócę i zrobię tak w taki sposób, że nawiozę tych palet i tak dalej, i tak dalej. Teraz mam jeszcze 5000. Mógłbym więcej tego wziąć, ale tak jak powiedziałem, już od listopada, może raczej grudnia, będziemy więcej takich rzeczy robić. Dzisiaj też istotna jest rzecz, żebym nie zapomniał o oborniku, bo w listopadzie będziemy mieli, no, walidację, czyli będą sprawdzali, ile mi tego obornika zostało, ile wyprodukowałem w ciągu ostatnich 6 miesięcy i dlaczego tak dużo trzymasz. Jak będę miał dużo, już mam jedno ostrzeżenie. Następne to już nie będzie ostrzeżenie, tylko 100 punktów chyba w plecy, już nie pamiętam jak to jest z tymi zasadami. Będę musiał popatrzeć w instrukcję obsługi, albo nie wiem, doczytać gdzieś tam, jaką mogę dostać karę, ale wydaje mi się, że 5000, jeżeli się nie mylę, i 100 punktów. No to by trochę zabolało. Kolejna rzecz została ogarnięta, a mianowicie troszkę więcej pieniędzy mam, ponieważ wracamy... Aha, tu jeszcze jedna rzecz do zrobienia. Dobrze, że o tym nie zapomniałem. Teraz sobie przypomniałem. Właściwie to ja chyba niepotrzebnie tutaj przyjechałem, bo sprzedałem deski, dlatego mamy teraz troszeczkę więcej pieniędzy, ale za chwilę będę musiał pojechać po siano. Dobra, na razie niech ten ciągnik tutaj stoi, bo tym będziemy się później bawić. Kombajn też teraz muci już w tym momencie pole z lucerną. Też tam wysłałem sprzęta. Natomiast tutaj sobie przypomniałem, że potrzebny jeszcze jest drewno w tartaku. Mało tego, te drewno jest praktycznie pod nosem. W sumie mógłbym to na turze jakoś tam ogarnąć, ale nie, lepiej przyciągniemy sobie. Tyle tylko, żeby przyciągnąć tutaj ze, nie wiem, te 2-3 kłody, żeby po prostu tartak ruszył, nie? A w listopadzie, może jeszcze w październiku wrócimy tutaj do lasu i będziemy wycinali drzewa. Sprawdzę jeszcze, jak wygląda sytuacja z tym, jaka jest różnica między ilością drzew zasadzonych, czyli jak wygląda ta polityka zrównoważona polityka leśna. Jak to ciężko wypowiedzieć mi autentycznie. Jeszcze pomyśleć, jak to rzeczywiście stoi, nie? O co tam chodzi w tej polityce? Chyba coś takiego jest, dobra, nieważne. Chodzi o to, żeby więcej drzew sadzić, niż wycinać, nie? Na razie jestem na plusie. Ten program też nie... ale przestraszyłem się, sorry. Ten program też już niedługo będzie rozliczany. Przed chwilą wspominałem o oborniku. Obornik będzie w listopadzie rozliczany. A jeżeli chodzi o właśnie o tę politykę leśną, to chyba w grudniu, miesiąc później będzie to rozliczane. Trzeba teraz dużo rzeczy takich pamiętać, gdzie, co, kiedy, jaki wniosek złożyć. Autentycznie. Teraz praca tutaj na tej serii nie sprowadza się do tego tylko, żeby odpalić kombajn, coś tam pojechać zrobić, czy też, nie wiem, odpalić ciągnik i pojechać zasiać, tylko trzeba kombinować co, gdzie, kiedy złożyć wniosek, żeby dostać pieniądze za to. Albo żeby w ogóle dostać pieniądze, albo żeby nie dostać jakiejś kary, nie? Trzeba to wszystko dopatrzyć, znaczy może nawet nie dopatrzyć, tylko dopilnować, dobra. Tutaj był taki pomysł, żeby właśnie w takiej sytuacji jak teraz, to po prostu sobie tylko przeciągnąć. Ile teraz mamy? 0. A jak to zrobimy? No proszę bardzo, 11 000. Dobra, na jeden miesiąc wystarczy, ale dlaczegoż by nie? Chociaż nie. Dobra, zostawimy te kłody, bo one są takie naprawdę, tak jak widzicie, w takiej sytuacji jak teraz jest, nie? Że wiem, że brakuje, nie mam czasu za bardzo przy tym siedzieć, wycinać drzew i tak dalej. To od razu mi uratowało sytuację, że ta produkcja teraz będzie działała. Natomiast nie będę teraz wykorzystywał tych kłód, które tutaj przyciągnąłem, bo one właśnie służą do tego, takich sytuacji awaryjnych jak teraz, nie? Więc, dobra, to sobie odstawimy sprzęta. W ogóle ten ciągnik niech tu będzie, bo czy teraz... Nie, mam teraz dużego, też mam dużego tego, jak to się nazywa? Aseja mam dużego teraz, tak więc spokojnie.
Dobra, możemy chyba już lecieć sobie z tymi paśnikami. Trzeba będzie pomyśleć, gdzie je poustawiać i tak dalej. Tylko trzeba będzie jeszcze sianko rzucić. Nie wiem właśnie, czy te... Bo to teoretycznie jest coś takiego, że ta mechanika mówi o tym, że niby dziki nam coś bałaganią i w tym sensie... Aha, jeszcze jedną rzecz muszę wziąć. Bałaganią, w tym sensie, że po prostu idą w szkodę, ale tak naprawdę do paśników trzeba dać siano. Jak gdyby, nie wiem, jeleniowate tutaj nam wyrządzały i trzymać ich trzeba w lesie. Znaczy to ma jak najbardziej duży sens, nie? Dokarmia się zwierzęta, żeby nie wychodziły na pole, tak? I nie niszczyły upraw, nie? To jak najbardziej ma sens. Tylko sprawdzimy jeszcze. Zobaczcie, jak szybko dęby wyrosły, wiecie co? Ja dzisiaj tutaj przyszedłem szukać, mówię, bo tutaj jedna osoba zwracała uwagę, że mogę mieć problemy z tym, czy rosną małe drzewa, nie? Ja tutaj już wcześniej posadziłem te drzewa i przyszedłem dzisiaj chyba, no przed dzisiejszym odcinkiem, sprawdzać, czy te sadzonki są. Mówię, jaka jazda, dęby mi nie powyrastały, nie? A zobaczcie, one już takie duże porosły. Ja nawet nie zwróciłem uwagi, że one są takie duże, nie? Ja szukałem czegoś takiego i patrzyłem po liściach. Nie, to nie jest dąb, nie ma takich listków, nie? A to już takie duże urosło, no. Dęby niesamowicie szybko rosną. To jest zdecydowanie najlepsze drzewa do sadzenia tutaj, zdecydowanie. Panie, to szybko po prostu tutaj ogarniają rzeczywistość. Dobra, weźmiemy sobie coś takiego. Mamy wiązy amerykańskie. A nie, wyposażenie, mamy dęby, tak? Dęby, dobra, fajnie. To sobie schowamy to, bo jak będziemy tutaj koło lasu wchodzili, no to też posadzę jeszcze kilka drzewek, nie? Bo o tym mówiłem, żeby ten dobrostan, czy tam nie, ta polityka zrównoważona, polityka leśna była tutaj prowadzona przeze mnie, no to trzeba będzie sobie dosadzić drzewa i w sumie fajnie jest dosadzić drzewa gdzieś koło pastwiska, które mam, niekoniecznie tutaj, w lesie, nie? Tylko właśnie gdzieś w różnych okolicach, nie? Żeby po prostu był cały czas ta nadwyżka tych drzew. Nawet jeżeli kupowałem w ostatnim odcinku ten teren, tam gdzie jest ta soja i mówiłem, że tam są takie fajne zadrzewienia śródpolne, nawet wtedy wspomniałem, że tu można by, jak wybuduję sobie ten garaż, tak, i zrobię sobie ten teren, to nasadzić kilka drzewek też i tak będzie w przyszłości. Nie po to, że po prostu ładnie też wizualnie to będzie wyglądało, ale sens jest taki, żeby właśnie nasadzić więcej drzew niż wytnę. To jest właśnie fajna rzecz. Combine. Tam widzę, że chyba już skończył tą łąkę, to trzeba będzie przerzucić go na następną łąkę. Bo mam jeszcze jedną. Dobra, tylko widły to jeszcze podmienimy. No i teraz się zastanawiam, czy w tych paśnikach, które za chwilę będę stawiał, to tam można będzie... To sobie przetestujemy. Właśnie też lucernę. Ewentualnie lucerną karmić te zwierzęta, nie? Zobaczymy. Zdecydowałem się wziąć wszystkie rodzaje siana i tutaj jest podsuszona trawa. I tego mam najwięcej chyba. I w sumie tak się zastanawiam, czy zwierzaki to będą chciały jeść. Nie wiem jak to tutaj jest, żeby później nie było coś takiego. To jest lucerny, widać. To jest zwykłe siano, którego mam najmniej, bo jeszcze jedna belka mi tylko, oprócz tej, to jeszcze jedna belka mi została. Tego mam chyba aktualnie najwięcej, ale z racji tego, że jeszcze tak właśnie jak powiedziałem, kombajny pracują, znaczy kombajn pracuje teraz na drugim polu, no tam jeszcze tej lucerny będzie, znaczy siana z lucerny trochę będzie więcej, tak więc pod tym względem nie będzie katastrofy, ale autentycznie mocno się zastanawiam, co będzie z tą podsuszoną trawą, żeby nie skończyło się tak, żeby nie wyszło tak, że ja później będę musiał z tego zrobić kompost, bo do niczego więcej się to nie nada. No dobra, zobaczymy. Będzie rozkwina, trzeba będzie to ogarnąć. Jak zwykle, a to coś spieprzył. Typowe. I teraz tak. Jaka jest sytuacja? Tutaj się stawia paśniki jako narzędzia, jeżeli się nie mylę. To jest emergency pack, dobra, to jest inna rzecz. Gdzie są te paśniki? Aha, bo to jest dla zwierząt chyba budynki. Tak, dla zwierząt. O właśnie, coś takiego. Paśniki służą leśnikom do dokarmiania dzikich zwierząt zimą. W zamian leśnicy pomagają ograniczyć szkody w uprawach. I właśnie o to chodziło. Tu jest większa, a tu jest mniejsza. Mniejszy paśnik. Dobra. I teraz tak. Zasada jest taka, że to musi stać na moim terenie i blisko lasu. W przeciwnym przypadku to nie będzie za bardzo chciało działać, nie? Ej, widzę, że tutaj... Nie mogę tutaj w środku postawić
Ja byłem przekonany, że tutaj pierwszy sobie gdzieś postawię, nie? Ten paśnik. W zasadzie chcę kupić ten teren. I tutaj taki paśnik byłby jak najbardziej fajnie, żeby można go było postawić. Tutaj w ogóle też nie można postawić. Dziwne. Żeby nie było jakiegoś miejsca, ale ten teren mógłby nie być, też niekoniecznie jest mój. Już wiem, gdzie jest dobra rzecz. Czy kilka drzewek to już jest taki teren, pozwala mi. Dobra. To tak jak prezentowałem tą modyfikację i się zastanawiałem, tak, to już jest traktowane przez modyfikację jako las. Mi się wydaje, bo zobaczcie, nie wszędzie, tu jest mój teren, ale nie mogę postawić na tym. Dlaczego? Ponieważ nie ma... Ej, ścieżki są tutaj. No, ale dobra, to jest poplon, dobra, okej. A, tutaj obornik dzisiaj jeszcze na to wyrzucę. Albo tutaj. Teoretycznie jest to mój teren, ale paśnik taki nie postawię, ponieważ jest za daleko od zadrzewie, nie? O, tutaj, bo już są blisko drzewa, to już ta mechanika zaczyna działać. Dobra, czyli teraz będę musiał poszukać kilka takich miejsc, gdzie coś takiego będzie działało. Pierwsza rzecz. Musi to być mój teren i niedaleko drzewa. Ja myślałem, że tutaj to postawię autentycznie, ale w środku chyba na terenie pastwiska nie wolno, a ten teren nie jest mój. Poza pastwiskiem, dobra. Czyli tutaj mi nie powiezło. Ewentualnie ten teren, gdybym kupił w przyszłości, to mógłbym gdzieś postawić sobie tutaj. I chyba tak będzie. Najprawdopodobniej tak będzie. Tutaj też nie jestem w stanie tego postawić. Niedobrze. Natomiast tu jestem w stanie. Dlaczego? Ponieważ ten teren jest mój. Okej, czyli tu mógłbym postawić. Fajnie by było, gdyby to było blisko drzew, znaczy blisko drogi. A, krowa tutaj lata. Może wiecie co? Niekoniecznie tutaj muszę, bo tutaj jest ogrodzone. No, widzę teraz, no. Już chciałem postawić to tutaj, ale zauważyłem, że tu jest ogrodzone i to będzie ciężko mi podjechać tutaj. Dobra, czyli na razie stąd zrezygnujemy. Pójdziemy w takim kierunku i w takie miejsce, gdzie jest to można zrobić łatwo. Czyli postawimy sobie tutaj. Te kamienie trzeba będzie później zniszczyć. O, w tym miejscu by było idealnie, nie? Ale to nie jest teren, nie należy do mnie. Tak źle i tak niedobrze. Dobra, na razie sobie postawimy tą tańszą wersję. O, coś takiego małego postawimy sobie, żeby mi tutaj już koło gospodarstwa... Ale przecież ja mogę postawić tutaj, bo te drzewka to też już... No właśnie, tutaj w ogóle gdzieś widziałem dziki przed chwilą brykały sobie. To sobie postawimy, o, tutaj gdzieś, taki paśnik, żeby, w tym oto miejscu, żeby mi tutaj zwierzaki nie wchodziły, o, właśnie w to. Czyli tutaj taki pierwszy paśnik. Fajnie, dobra, jest jedna rzecz. I te małe chyba będą bardziej takie poręczne z racji tego, że one są małe i jak widzicie wszędzie można postawić. A, tu już kombajn zakończył robotę, to świetnie. I tutaj też postawię sobie, o. Tylko gdzieś blisko drogi, żeby było łatwo mi podjechać, nie? Tutaj nawet by było fajnie. Tutaj nie wjadę chyba. Liczyłem na to, że będę mógł... Dobra, to sobie zrobimy tak, o. Fajnie, jak będę zbierał, to sobie od razu tutaj też to wrzucimy. Żeby chronić te pole przed atakiem dzików. Czyli tak, tutaj jeszcze teraz tak. Bardzo istotne jest to, ponieważ ja w przyszłości planuję sobie kupić kilka pól... Gdzież zgubiłem się? Gdzie to jest? Gdzie ja jestem teraz? Chyba... Poczekajcie, tu jest tartak. A to jest moje pole, tak. Tu już jest moje pole zakupione. Tylko że nie mogę tutaj postawić, ale tutaj mógłbym postawić. Tak, tylko że tu jest ogrodzone. Nie, no fajnie, fajnie, fajnie. O, i też będziemy mogli tutaj dokarmić zwierzęta. Tutaj mógłbym ten duży paśnik, ale dobra, taki mały postawiłem. To może następny postawimy większy i tutaj będziemy sobie... Fajnie to będzie wyglądało. Autentycznie, takie rzeczy robią już fajną robotę, nie? Autentycznie. Jest ten realizm, bo rolnictwo nie sprowadza się tylko i wyłącznie do tego, że jeździsz tam kombajnem i tak dalej. To jest bardziej symulator pracy kombajnem niźli rolnictwo. Bo właśnie takie rzeczy też trzeba pomyśleć zimową porą, nie? Żeby zwierzaki... Chociaż nie wiem, czy to jest dobry pomysł, bo jak zwierzęta nauczy się, że wiedzą... Chociaż nie, no jak wiedzą, gdzie one mają żarełko, to one boją się ryzykować, tak więc one niekoniecznie lubią wyjść sobie na otwartą przestrzeń, bo są łatwym celem do odstrzału, można by powiedzieć. To jest jedna rzecz, ale natura też tak mówi, że nie wychodź.
Tak więc jeżeli one wiedziałyby, że gdzieś jest koło lasu miejsce, gdzie na przykład zimową porą one mogą sobie coś tam zjeść, czy nawet nie zimową, czy w ogóle, no to nie będą wchodziły w kukurydzę, nie? W kukurydzę wchodzą, bo się czują bezpieczne, nie? A jeszcze słodka kukurydza, yo! Zachęcę ich jak najbardziej, dobra. Czyli tak, na razie te kluczowe miejsce, czyli tutaj postawiłem, jeszcze właśnie chciałbym gdzieś w okolicach, tutaj, poczekajcie, tu, to jest, właśnie, to jest, ale to jest moje pole, ale ja tutaj nie mogę postawić. Nie, fajnie by było, gdybym koło tego domku. Ja tutaj nie chcę, no nie, bo tu jest ciężko, mało miejsca i tutaj ciężko w ogóle wie. Chyba, żeby było coś takiego. Nie, tutaj nie ustawimy. No, trzeba by trochę bardziej pokombinować. No i tak jak pomyślałem, na razie to postawimy również to tutaj. W tym oto miejscu, nie? Oj, nawet przez przypadek postawiłem to. Ej, tu jest w ogóle od razu siano już jest. Czy to oznacza, że w ogóle nie trzeba będzie tam dorzucać? To ja nie wiedziałem. Dobra. Czyli dobra, na pastwisku to te dziki mogą sobie tutaj urzędować i robić co chcą. Chociaż najprawdopodobniej zrobię tak, że tak jak powiedziałem, bo tutaj na tym polu, tutaj jest teraz łąka, nie? Ale w przyszłości tutaj, czy w przyszłości, być może już w następnych odcinkach, postawimy sobie taką wiatę i tu zimową porą będę spędzał bydło. I tutaj sobie postawię też magazyn na siano i takie rzeczy, nie? Dlatego fajnie by było też postawić paśnik dla dzikich zwierząt również, nie? I tutaj żadnej dotacji nie będę potrzebował, bo ten budynek będzie tani w tym sensie, nie? To, o czym mówiłem w poprzednim odcinku, kiedy złożyłem wniosek na dotację, no to te budynki, to taki projekt musi być wyceniony co najmniej na 80 000. Natomiast tutaj takie rozwiązanie będzie po prostu zimową porą. Tutaj teoretycznie łagodniejsze są klimaty. Ja mieszkam w Irlandii, ja wiem jak na przykład zimową porą po prostu wystarczy, że rolnicy nie muszą przeganiać zwierząt do obór trzymać. Wystarczy, że odgrodzą je albo zrobią jakiś daszek i z jednej strony zagrodzą. Nawet słomę wystarczy postawić, żeby wiatr nie hulał, nie? Żeby nie wychładzał zwierząt i to im wystarczy, nie? Taka ażurowa, taka konstrukcja lekka, nie coś takiego, że trzeba bunkier wybudować tak jak tutaj, nie? Coś takiego i tyle, nie? Aha, dobra, bo tutaj jechałem. Zaraz zobaczymy, czy tutaj będzie można to wrzucić do tego paśnika. Gdzie ja go postawiłem? Tutaj postawiłem, jest. Nie wiem, on ma już żarcie. Tu jest już żarełko. Czyli jak się stawia, to już jest żarełko? A czy jest siano? Od razu. Wiecie co, ja kupiłem z sianem, ja nie wiedziałem, myślałem, że tutaj trzeba będzie dowieźć. Być może trzeba będzie później dowieźć. Tak mi się wydaje, że może później trzeba będzie dowieźć. Wiem, że są kontrakty takie, w których po prostu trzeba dowieźć gdzieś tam siano i tak dalej. I są takie kontrakty, na razie ich nie mam. To sprawdzałem i ich nie mam, ale wiem, że gra generuje takie kontrakty. Teraz natomiast widzę, że jak postawiłem sobie te paśniki, to od razu jest tutaj siano. Podejrzewam, że te siano będzie ubywało. Tylko w momencie, kiedy stawiamy sobie taki paśnik, to od razu mamy to. Tak mi się wydaje, bo nigdy tego nie przetestowałem, nie? Takie trochę rozpoznanie walką teraz robimy. Dlatego też tak kombinowałem, jakie tutaj siano będzie tutaj idealne, nie? W tej sytuacji. No ale dobrze, sprawa się wyjaśniła. Postawiłem to w kilku lokalizacjach. Wydaje mi się, że to naprawdę jest fajna rzecz. I nawet tego typu rzeczy robią realizm w tej grze. Autentycznie, to ja już wielokrotnie powtarzałem, że znaczy większość z graczy w farmingu chce mieć jakieś błoto albo jakieś takie rzeczy, bo twierdzą, że to dodaje realizm. A na przykład to, że Maciora daje jedną prosię w tej grze, zawsze to mówię, to jest tak łatwo, to jest ten przykład jest tak łatwy do zastosowania w każdej takiej sytuacji, w sytuacji, kiedy rozmawiamy o tym, co powinno być, że tutaj powinien być realizm. Niektórym przeszkadza fakt, że nie ma błota, natomiast nie widzą tutaj problemu, że Maciora daje jedno prosie, nie? Że byka nie ma w tej grze, nie? To jest dopiero jazda.
Tak więc traktowanie i mówienie o tym, że w kwestiach, że tutaj powinien być wyższy realizm, czy też mniejszy, w ogóle ten argument jest tylko tak jako narzędzie, nie? Jak ktoś chce po prostu, żeby było coś dodane w tej grze, bo jemu się to podoba, no to powie, że to realistyczne i powinno być, nie? Ale nie lepiej powiedzieć, że fajnie by było, by mi się bardziej podobała gra, nie? To tak to jest. Dobra, wiecie. Nie będziemy się tutaj jak gdyby mądrować. Jedną rzecz jeszcze sobie przetestujemy, bo wiem, że jeżeli te siano nie trzeba... O! Co ja zrobiłem? Zrobiłem głupotę, kolejną. Dobra, wiecie co, bo autentycznie te podsuszone siano, nie wiem co z tym zrobić, tak więc polecimy. I w zasadzie to zrobiłem głupotę. Bo sobie cofniemy i wrzucę to tutaj. Zobaczymy, czy trigger to złapie, nie? Aż mi się w głowie zakręciłem, bo patrzyłem do tyłu. Czy tutaj jak wrzucimy do paśnika, czy w ogóle paśnik w ogóle ogarnie taką rzeczywistość, jak podsuszone trawy? W ogóle nawet nie wiem, czy to jest efekt... Ej, nie chcę tego zebrać nawet. To nie jest fajne. Trzeba będzie coś pomyśleć na ten temat. A zaraz zobaczymy, czy będziemy mogli to wrzucić w ogóle i jakiś TMR zrobić z tego, czy co. Czy zostanie mi coś takiego, że trzeba będzie rozciąć to i dosuszyć, żeby było suche, żeby było siano. Jeszcze pamiętam, to skąd ja mam podsuszoną trawę? Nie pamiętam autentycznie. Czy to jest pozostałość po jakiejś modyfikacji, czy to jest ta kwestia, że jak tutaj mucimy trawę... Zobaczcie, już wiem jeszcze. Jak mucimy tutaj trawę na nasiona, to jak zbieramy trawę, to jest właśnie chyba ta podsuszona trawa. Już nie pamiętam, autentycznie. Pewnie w komentarzu ktoś mi wytłumaczy, ale Anton, jesteś idiotą. Widzisz, sam o tym mówię, że tak się dzieje. No, ale wiecie co. Tak to jest. Za dużo się w tym farmingu już dzieje. Za dużo... Musiałbym mieć głowę taką o wiele większą, żeby pojąć w ogóle, co tutaj się dzieje. Dobra. Zaraz zobaczymy, czy jak odpalimy to. Nie bierze tego. Houston, mamy problem. Co my z tym zrobimy? No to nie, może w następnym odcinku się podzielę. Może jelenie będą chciały to jeść. Na razie jest problem z tym. Autentycznie. Z tego można chyba będzie kompost zrobić. Tak mi się wydaje. O ja, ale przyrżnąłem. No, teraz mam jeszcze większy ból głowy, bo jeszcze przyrżnąłem głową w widły. No, to nie jest fajnie. To zaraz zobaczymy, czy się będziemy tu zastanawiali. Nie ma czegoś takiego jak podsuszona trawa. Jeżeli chodzi o system karmienia zwierząt. Koszona uprawa jest, dobra, koniczyna, ale dobra, świeża. Ale jest siano jest z koniczyny? Z lucerny, dobra. Całe szczęście tego mam dosyć dużo, to zimę przeżyję. A ja tych belek z tą podsuszoną trawą mam ze 20. I tak sobie mówię, ale będzie fajnie, a tutaj jeszcze zobaczymy, czy z tego TMR-u nie można zrobić. Mi się wydaje, tak, no niestety. Się włatowałem. Dobra, w dzisiejszym odcinku to tyle. Mam nadzieję, że wam się spodobał. Jeżeli tak, to oczywiście proszę łapkę w górę. I zobaczymy w następnych odcinkach też, czy te dzikie zwierzęta coś tam jedzą. I najistotniejsze to, czy one tam jedzą, czy też nie. No to jest ważne, żeby dziki nie szły w szkodę. To jest na ten moment istotne. Mam nadzieję, że... Znaczy podejrzewam, że te dziki będą sobie tutaj brykały na polach, ale one nie będą powodowały, że jakieś dziwne puste miejsca są na polach. Mam nadzieję, że czego nie będzie. Dobra, w dzisiejszym odcinku to tyle. Mam nadzieję, że wam się spodobał. Jeżeli tak, to oczywiście proszę łapkę w górę. A ja teraz wyciągam tą belkę. Na razie. Ej, nie mogę wyciągnąć tego. Aha, bo chyba... Nie, tak akurat, że nie trafiłem widłami chyba. O właśnie. Dobra. Wielkie dzięki. Na razie.